Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak wyrównywałem ściany w kuchni za pomocą płyt Karton Gips. Firma Norgips jest partnerem tego filmu. W tym filmie zobaczycie moją metodę klejenia płyt Karton Gips na nierówne ściany, dlatego przed przystąpieniem do klejenia płyt musicie sami zgłębić wiedzę na temat tego tematu. Dodatkowo przeczytać wszystkie wytyczne z instrukcji do każdego środka, którego użyjecie do przyklejania takich płyt. Trzeba wybrać odpowiednią płytę Karton Gips i tutaj mamy do wyboru różnego typu płyty, zwykłą płytę Karton Gips w kolorze szarym, wodoodporną płytę w kolorze zielonym, ognioodporną płytę w kolorze czerwonym, płyty akustyczne oraz płyty, które zarówno są wodoodporne, jak i ognioodporne. Tutaj musicie pamiętać, że płyta wodoodporna to nie jest taka, że może po prostu siedzieć w wodzie i nic jej nie będzie. To jest płyta, która ma lepsze parametry w wilgotnych pomieszczeniach. Ja do wyrównania ścian w kuchni użyłem płyty wodoodpornej, która nazywana jest płytą impregnowaną. Jeżeli chodzi o klejenie płyt, no to na samym początku musicie sprawdzić, jaką macie wysokość od posadzki do sufitu, ponieważ płyta podczas klejenia nie może być łączona. W moim przypadku jest to 2,50 m, czyli płyta o długości 2,60 m. Idealnie tutaj pasuje i nie będzie łączenia w pionie jak gdyby płyt. Jeżeli macie wyższe pomieszczenia, no to musicie już zastosować inny system. W tym filmie zobaczycie też, jak wyrównuję ściany, przyklejając paski płyty gipsowej, tak żeby stworzyć jedną płaszczyznę. Do wyrównania takich ścian powinno użyć się profili stalowych i dopiero do nich przykręcać płytę. Ja tutaj miałem takie małe okno z boku i nie miałem miejsca na to, żeby przykręcić stelaż stalowy, dlatego do wyrównania ścian użyłem pasków z płyty Karton Gips. Nie udało mi się znaleźć systemowego rozwiązania, które by akceptowało przyklejanie właśnie tego typu pasków jako warstwę wyrównującą, dlatego nie możesz wzorować się na tym rozwiązaniu. Każdy remont mieszkania czy domu jest inny, dlatego dobór systemu wyrównywania ścian trzeba skonsultować z doradcą technicznym. Przed przystąpieniem do klejenia płyt trzeba przygotować odpowiednio ściany. W tym filmie zobaczycie ściany kuchni, która jest remontowana. Jeżeli będziecie mieli nowy budynek, no to będziecie mieli prostą ścianę, niezabrudzoną różnego rodzaju materiałami. W tym przypadku na ścianie są resztki tapety, kołki po montażu paneli ściennych, które zostały zerwane podczas remontu i resztki farby, której trzeba się pozbyć. Aby przykleić płytę na ścianę, trzeba ją wcześniej przygotować i do tego posłużył mi zwykły gips budowlany i środek gruntujący do powierzchni chłonnych Norgips ProGrunt. Zacząłem przygotowanie ściany od wyrwania wszystkich niepotrzebnych kołków, wkrętów, które nie dało się wyciągnąć podczas demontażu paneli. Szpachelką poddzierałem wszystkie tapety, które były na ścianie. Na ścianach znajduje się tynk wapienny oraz farba. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że ściany muszą być nośne, ponieważ do nich przykleimy płytę Karton Gips. Jeżeli między klejem a ścianą będzie jakaś warstwa, która nie jest nośna, no to te płyty Karton Gips nie będą się tej ściany trzymać. I tutaj nie pomoże Wam żaden super środek, żaden super unigrunt. Trzeba po prostu zedrzeć wszystko do nośnej warstwy ściany. W moim przypadku tynk jest bardzo wytrzymały, dlatego u mnie ta warstwa nośna będzie już od tynku. Jeżeli u Was tynk będzie się sypał, no to trzeba tynk zrzucić aż do pustaków, cegły czy co tam jest pod tym tynkiem. Żeby zedrzeć farbę, no to krawędzią szpachelki porobiłem takie rysy, no i powolutku zacząłem zdzierać tą farbę. Wszystko to, co zostało, za pomocą szlifierki z papierem 40 lub 80 zdarłem całą farbę aż do tynku. No i teraz zobaczcie sobie, jak ten tynk wyglądał przed i po czyszczeniu. Czyli tutaj widzimy piasek, który jest już
w strukturze tynku. Następną czynnością było zaszpachlowanie wszystkich otworów po kołkach. Dlaczego to zrobiłem? Niektórzy mogą powiedzieć, że niepotrzebnie. Zrobiłem to dlatego, że podczas nanoszenia tego progruntu, który jest niezbędny przed przyklejeniem płyt karton gips, wszystkie te otwory takie po kołkach nie zostałyby pokryte tym środkiem gruntującym, który ma za zadanie zwiększyć przyczepność i odizolować ścianę od płyt karton gips. Tak jak pewnie wiecie, gips bardzo lubi wodę wchłaniać i jeżeli miałby kontakt z tą ścianą bezpośredni, bez takiej izolacji wodnej, no to okazałoby się, że cały czas byłby mokry. Oczywiście jeżeli płyty impregnowane założycie, no to nie ma to tak dużego znaczenia, mokra będzie tylko ta warstwa kleju, ale pomimo tego trzeba dobrze po prostu odizolować tą ścianę od płyty karton gips. Po przygotowaniu ściany nakładam ten środek gruntujący. Na samym początku rozmieszam ten środek, który znajduje się w opakowaniu. Potem część tego środka, ile będę potrzebował, przelewam do innego pojemnika, w którym rozrabiam go odpowiednio z wodą. I tutaj w zależności od tego, jakie te ściany macie, czy bardzo chłonne, czy średnio chłonne, musicie odpowiednio ustalić proporcje wody i tego progruntu. Ja w moim przypadku użyłem litr wody na litr progruntu, czyli 1:1 rozmieszałem i przy pomocy pędzla i wałka nałożyłem go na ścianę. Po nałożeniu tego środka musicie widzieć, że ściana zmieniła kolor. Po nałożeniu progruntu trzeba odczekać, aż on wyschnie, a tak przygotowaną ścianę można przyklejać już płyty. Na samym początku sprawdzam, jak krzywe są ściany. Najlepiej jest to zrobić przy pomocy lasera krzyżowego, który wyznaczy nam płaszczyznę ściany. Ja zacząłem równać te ściany tak, żeby ta pierwsza ściana, która jest przy oknie, była równoległa do okna. Wcześniej podczas montażu okien postarałem się o to, żeby te okna były dobrze zamontowane, czyli nie podmiana tak jak było stare okno, tylko od razu wyrównane do jak gdyby części zewnętrznej muru. I teraz w środku tą płaszczyznę, do której będę wyrównywał ścianę, ustawiam równolegle do okna. Takie wyrównanie ściany ułatwi mi montaż parapetu, który będzie po prostu dobrze pasował do okna i do tej ściany w kącie prostym w narożniku będę równał pozostałe ściany. Po wykonaniu wstępnych pomiarów okazało się, że w jednym narożniku muszę dołożyć około 4 cm muru, a w narożniku na dole poprzekątnej wyjdzie na 0. I tutaj trzeba pamiętać, żeby ta warstwa kleju nie była zbyt gruba, dlatego przed przystąpieniem do klejenia płyt wyrównałem ścianę listwami z płyty karton gips. Postanowiłem kleić płyty karton gips w 4 jak gdyby kolumnach na płycie i w odstępach około 30 cm w poziomie. Dlatego też tak samo nakleiłem te płyty wypełniające puste przestrzenie i spróbowałem ułożyć te paski płyt wypełniających w poziomie i w pionie. Na jednej ścianie wykonałem w poziomie, bowiem ten klej bardzo mocno trzyma, tylko powiem, jeżeli chodzi o mnie, to mam takie odczucie, że te płyty ułożone w pionie będą jak gdyby bardziej wytrzymałe. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Starałem się te właśnie paski płyt przykleić tak, żeby potem, gdy będę kleił płytę, po ustawieniu płyty warstwa kleju była między 1 a 2 cm. Jeżeli bym użył większego dystansu, no to pójdzie więcej kleju i potem jak ten klej będzie sechł, no to tą płytę będzie jak gdyby przyciągało do muru i może ona być już nie taka prosta. Jeżeli chodzi o płyty karton gips, no to trzeba je przechowywać leżąco na płaskiej i równej powierzchni. Jeżeli będziecie ją mieli gdzieś opartą przez dłuższy czas, no to ona się powykrzywia i potem przy montażu będziecie mieli problem, ponieważ ona będzie wykrzywiona i już nie będzie dawała prostej płaszczyzny. Dodatkowo po takich płytach leżących nie wolno chodzić, nie wolno na nich stawać, ponieważ jeżeli staniecie na krawędzi płyty, to ona prawdopodobnie pęknie w tym miejscu i już nie będzie dawała prostej płaszczyzny. Jeżeli będziecie przechowywać płyty na zewnątrz,
albo w jakichś wilgotnych warunkach, na przykład na świeżo wylanej wylewce, która jeszcze potrzebuje wysuszyć się, no to płyty naciągną wilgoci i to też nie jest korzystne. Jeżeli płyty są zakurzone, no to trzeba mokrą szmatką zebrać ten kurz z płyty, żeby klej miał dobre warunki do przyłapania się do tej płyty. Oczywiście takie czyszczenie trzeba zrobić znacznie wcześniej, żeby papier na płycie zdążył wyschnąć. Czy jedna osoba da radę przykleić płytę karton gips w pojedynkę? No to da się to zrobić, ale trzeba umiejętnie podnosić tą płytę. Ja najpierw płytę stawiam na kant, potem łapię jedną ręką 2/3 wysokości płyty, mierząc od spodu płyty, podnoszę ją i przyklejam do ściany. Oczywiście w dwie osoby jest to robić znacznie łatwiej. Łatwiej też w dwie osoby wyrównywać płyty po przyciśnięciu do kleju. Jeżeli będziecie nakładać placki kleju na płytę, no to już do przyklejenia takiej płyty potrzebne są dwie osoby, ponieważ ona znacznie więcej waży i może nam pęknąć. Do przyklejenia płyty do ściany użyję kleju gipsowego Norgips Bonding Fix. Sprzedawany on jest w 20-kilogramowych workach. U mnie średnio wyszło na jedną płytę pół worka. Oczywiście warto wziąć paragon ze sklepu i umówić się ze sprzedawcą, że w razie gdy wam tego kleju zostanie, na przykład z kilka worków, bo za dużo kupicie, żeby go można było zwrócić. Jeżeli płyta karton gips jest za szeroka, no to należy ją przyciąć na wymiar. Robi się to bardzo prosto za pomocą nożyka, na przykład do tapet i kawałka prostej powierzchni. Nacinamy papier z jednej strony płyty, potem płytę łamiemy i docinamy papier z drugiej strony i płytę mamy przyciętą na wymiar. Ja do tego używam specjalnego liniału. Jest to taka linijka metalowa o długości 2 metrów. Jeżeli chodzi o płytę, którą ja tutaj użyłem, no to Norgips ma różnego typu wymiary płyt. Ja użyłem płyty o szerokości 1,20 m na 2,60 m. Jeśli chodzi o nakładanie kleju, no to są różne szkoły. Jeżeli macie proste ściany, no to można ten klej nakładać na grzebień. W moim przypadku, no to będę kleił te płyty na placki i są dwie jak gdyby techniki nakładania tego kleju. Jedni mówią, żeby kleić właśnie na tą płytę karton gips, wtedy powierzchnia przylegania tego kleju do karton gipsu jest większa i potem całą płytę z tym klejem przykładać do ściany. Ja postanowiłem nakładać klej na ścianę. Chodzi o to, że jak mam porobione te paski wypełniające, no to musiałbym trafić z tymi plackami właśnie w te miejsca. Czyli ciężko byłoby ten klej nakładać na karton gips płytę i potem przyklejać. Dlatego ponakładałem klej na te pasy i przyłożyłem płytę. Laser ustawiłem w odpowiedniej odległości od płyty, tak żeby dawało mi płaszczyznę i za pomocą metra stolarskiego sprawdzałem odległość płyty od wiązki lasera. No i w każdym miejscu, gdzie był nałożony placek, przykładałem kawałek płyty wiórowej i przez tą płytę dobijałem płytę karton gips młotkiem gumowym. Jeżeli w każdym miejscu, gdzie był ten placek, miałem taki sam dystans od wiązki lasera do płyty, to znaczy, że płyta jest ustawiona w płaszczyźnie. Na koniec jeszcze sprawdziłem, czy cała płyta jest równa za pomocą poziomicy i przystąpiłem do klejenia następnych płyt. W narożnikach okiennych i drzwiowych zawsze miałem pełną płytę, czyli nie była ona dzielona wzdłuż na przykład framugi drzwi. Tak jak tutaj widzicie, wewnątrz okna przykręciłem płyty zwykłe, nieimpregnowane zaraz po montażu okna. W późniejszym czasie zgłębiłem wiedzę na temat tych płyt gipsowych i już w kuchni montowałem płyty impregnowane. Tak samo tutaj wewnątrz okna powinny być płyty impregnowane. Jeżeli chodzi o ścianę, gdzie będą zawieszone meble i będzie znajdował się zlewozmywak, wykonam tynk mokry. Między dołem posadzki a płytą karton gips zostawiałem szczelinę. Robiłem to podkładając pod płytę odpadki po cięciu płyty karton gips. Między sufitem a płytą też zostawiałem szczelinę 1 cm. Chodzi o to, że przy tych płytach
które są impregnowane, musi ten klej za płytą wyschnąć. Z płytami impregnowanymi mamy taką sytuację, że płyta nie przepuszcza wody, progrunt, który został ułożony na ścianie, też nie przepuszcza wody, więc ten klej ma możliwość wyschnięcia tylko przez tą szczelinę dolną i górną, czyli powietrze sobie krąży od dołu do góry, susząc klej. Dlatego po przyklejeniu płyt trzeba odczekać odpowiednią ilość czasu, żeby ten klej wysechł i dobrze związał. Po wyschnięciu kleju, na którym przykleiliśmy płyty, zacząłem wypełniać szczelinę między sufitem a płytą. Szczelinę tą wypełniłem masą szpachlową i poczekałem, aż ona dobrze wyschnie. Po wyschnięciu przykleiłem papier, używając masy Start and Finish. Jeżeli chodzi o ten budynek, no to jest on 30-letni i już nie powinien tak pracować jak świeżo wybudowane budynki. Dlatego połączyłem na stałe sufit podwieszany z płytami przyklejonymi do ściany. Jeżeli obawiacie się, że te mury mogą jeszcze pracować w waszych budynkach, no to musicie zastosować połączenie ślizgowe. Po wyschnięciu kleju do płyt przystąpiłem do szpachlowania połączeń płyt. Użyję do tego środka Norgips Start and Finish. Podczas łączenia tych płyt będziemy mieli do czynienia z różnego rodzaju krawędziami. Najlepiej szpachluje się te krawędzie, które są oryginalne, fabryczne. One mają takie specjalne zagłębienie, w które można nałożyć klej, nałożyć papier, włókninę albo siatkę z włókna szklanego i ładnie wyrównać klejem do płaszczyzny całej płyty. Drugim przypadkiem łączenia płyt to są płyty po cięciu, które mają prostą krawędź. Tą krawędź przed nałożeniem właśnie tej szpachli trzeba odpowiednio przygotować. Ja ścinam tą krawędź pod kątem 45 stopni i zmaczam ten gips lekko wodą. Po przyklejeniu płyt do ściany wszystkie łączenia trzeba odpowiednio zabezpieczyć, żeby nie pękały i żeby tworzyły jedną płaszczyznę. Do tego celu użyję rozrobionej masy gipsowej Norgips Start and Finish. Dodatkowo, żeby wzmocnić połączenia płyt, użyję papieru Norgips. Na samym początku próbuję wepchać jak najwięcej tej szpachli w szczelinę, potem nakładam pasek szpachli na szerokość, w moim przypadku papieru, i wklejam papier w to miejsce. Jeżeli chodzi o narożniki, no to na papierze jest wytłoczony środek tej taśmy i to ułatwia nam zginanie. W moim przypadku będzie to zginanie tej taśmy na 90 stopni. Po wklejeniu papieru nakładam na papier cienką warstwę szpachli i czekam, aż wszystko wyschnie. W tym samym czasie montuję narożniki. Jeżeli narożnik wam odstaje, no to można sobie go przybić zszywaczem do płyty Karton Gips, żeby podczas szpachlowania nie odstawał, a potem jak szpachla wyschnie, no to już będzie trzymać ten narożnik. Przy pomocy tej szpachli Start and Finish szpachluję też wgłębienia, gdzie znajdują się łebki śrub, ponieważ przy oknach montowałem płytę za pomocą wkrętów do płyt Karton Gips. Po wyschnięciu narożników i miejsc łączenia płyt nakładam drugą warstwę szpachli Start and Finish, ale już znacznie grubiej. Chodzi o to, żeby potem tą warstwę można było zeszlifować papierem ściernym i wyrównać. Jeżeli chodzi o miejsca przy narożnikach, no to żeby zgubić na przykład grubość narożnika, no to trzeba zaszpachlować szerszą część. W moim przypadku z jednej strony zaszpachlowałem dość długo, bo pół metra, z drugiej strony znacznie mniej i można powiedzieć, że efekty zgubienia odstającego narożnika są podobne. Nie rzucają się w oczy. Jeżeli chodzi o połączenia płyt, no to papierem ściernym można ręcznie bardzo dobrze to zrobić, dlatego jeśli macie do wyrównania ściany w 2-3 pomieszczeniach, no to ręcznie dacie radę bez żadnej elektrycznej maszyny. I tu jeżeli chodzi o mnie, w tym miejscu zakańczam szpachlowanie. Jeżeli chcielibyście na wyższy standard wykonać te ściany, no to musielibyście użyć jeszcze szpachli Norgips Extra Finish, która podnosi jakość wykonania
na poziom Q3. Jeśli chodzi o moją kuchnię, no to tak przygotowane ściany są przygotowane do malowania. Jak będę malował te ściany, no to zobaczycie w innym moim filmie, czy będę je gruntował, czy nie, no to wszystko dowiecie się z następnego filmu z remontu kuchni. Jeżeli podczas mojej pracy zauważyliście, że coś robię źle, albo mógłbym coś zrobić lepiej, no to napiszcie mi to w komentarzu, będę bardzo wdzięczny. To tyle w tym filmiku, zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!